Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytania miesięczne na styczeń. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Na moim kanale są już czytania noworoczne, ogólne oraz na miłość. Też czytania na zimę, tutaj je gdzieś na pewno na górze podlinkuję, ale w opisie pod filmem również znajdziecie do nich linki, więc koniecznie sprawdzajcie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Wagi, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Tutaj jest piątka mieczy, karta związana z brakiem komunikacji, ale też troszeczkę, mam wrażenie, z poddaniem się w pewnej sprawie. Ale to zaraz. Co do Was przychodzi? Przychodzi do Was z kolei dziesiątka buław, karta związana z ambicją i z ciężką pracą, z angażowaniem się w coś bardzo, co może być lekko sprzeczne z ogólną energią, ale wiecie co, wydaje mi się, że to jest informacja, że w momencie, w którym gdzieś za dużo, za bardzo z siebie dajecie i przestajecie widzieć sens właśnie dalszego angażowania się, to najprawdopodobniej po prostu trzeba na chwilę odpuścić i ugryźć to później z innej strony. Co odchodzi do przyszłości? Do przyszłości odchodzi rycerz kielichów i ja go bardzo lubię akurat w tej talii, przede wszystkim ze względu na jego walory estetyczne, ale też walory estetyczne tej karty, ale on tutaj bardzo, to jest ładnie pokazane, jest taki zabawowy i lekceważący poważne sprawy. I być może wychodzi na to, że wagi za mocno biorą do siebie pewne rzeczy. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy się przedstawiacie jako król mieczy, który jest taki chłodny, zdystansowany i bardzo skupiony. Skupiony przede wszystkim na tym, co jest dla niego najważniejsze, więc w sumie to całkiem nieźle. I jaka będzie dla Was rada? W razie jest czwórka kielichów, aby zwolnić, zastanowić się, rozważyć pewną sprawę lub właśnie nie lekceważyć pewnych spraw. I to może być, słuchajcie, związane z tym, że na przykład część z Was bardzo dużo pracuje, daje z siebie dużo, przejmuje się czymś, być może emocjonalnie za mocno się angażuje. I tu jest powiedziane, żeby nie lekceważyć tego, w jaki sposób to oddziaływuje na Wasze zdrowie, nawet psychiczne, na Wasz spokój. Czego nie robić, czego unikać. Unikać króla kielichów z kolei, a z przełożenia macie rydwan. I ewidentnie jest to karta związana z przejmowaniem kontroli, ale powiem tak, dużo kielichów, więc dosyć emocjonalnie, ale też sporo mieczy, a miecze są właśnie związane z trygonem powietrza, czyli bliźnięta waga wodnik. Jesteście w swoim trygonie, więc bardzo dobrze. I też zwrócę uwagę na to, że macie tutaj dwóch króli, kielichów oraz mieczy. I tak na samym początku powiem, że wypadałoby się bardziej w tym miesiącu kierować rozumem, aniżeli emocjami, czy rzeczywiście robić coś pod wpływem chwili. Ale zacznijmy od tego, że z przełożenia macie rydwan i wydaje mi się, że będzie to po prostu szybki i konkretny miesiąc, w którym będzie się dużo działo i będą tutaj takie niespodziewane zmiany planów. Tutaj należy po prostu być elastyczną i przejmować kontrolę. Nie pozwolić, żeby Was rzeczywiście emocje ponosiły, czy dana sytuacja.
Rydwan jest związany z podróżą, nie ukrywam, więc może to czytanie jest rzeczywiście dookoła jakiegoś wyjazdu. No, ciekawy jestem, dajcie koniecznie znać. Tutaj w ogólnej energii jest piątka mieczy i ona może być związana z takim, słuchajcie, spadkiem sił, spadkiem energii, ale to jest dziwne, bo w całej reszcie czytania raczej widzę tutaj zaangażowanie i mi się wydaje, że pewne, na przykład w cudzysłowie, postanowienia noworoczne trzeba sobie odpuścić albo zupełnie z innej strony je ugryźć. No nie wiem, być może na przykład chcecie, powiedzmy, zrobić kurs językowy tylko i wyłącznie, żeby zadowolić kogoś, a nie siebie. I tutaj jest za dużo takiego właśnie zaangażowania i to zabiera wam energię, zamiast dodawać. No, powiedzmy, może zamiast kursu językowego lepiej iść na basen, czy powiedzmy na kurs garncarstwa na przykład, bo wy tego chcecie, a nie inni. Piątka mieczy też sugeruje, że jest tutaj brak komunikacji z osobą, która ostatnio gdzieś wyjechała. I zobaczcie, przychodzi do was dziesiątka buław. I ta karta mówi o właśnie wkładaniu dużej ilości energii i zaangażowaniu. Ta karta sugeruje ambicje, więc niewątpliwie wagi mają mnóstwo ambicji w tym miesiącu i dużo zaangażowania w cokolwiek rzeczywiście tutaj się nie angażują. Tylko tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli za bardzo angażujecie się w sprawy, które nie są dla was ważne, to po prostu zabiera wam energię. I trzeba na chwilę zwolnić, przemyśleć i zdjąć ten, słuchajcie, ciężar ze swoich pleców. Również jeśli w pewnej relacji jest rzeczywiście na przykład przerwa albo ciężko jest się ostatnio dogadać, jest brak komunikacji, to tu jest powiedziane, że właśnie za dużo bierzecie na siebie za to odpowiedzialności. Za bardzo się winicie albo za bardzo chcecie komuś dogodzić, zapominając o swoich potrzebach. Momento. Wybaczcie, słomka dzwoni, bo jest szklana. Słuchajcie, do przeszłości odchodzi rycerz kielichów i z jednej strony wychodzi na to, że osoba, która jest taka właśnie lekceważąca, grająca na emocjach, osoba, która niekoniecznie podchodzi poważnie do ważnych dla was z kolei spraw, to tu jest powiedziane, że należy się od kogoś na razie odseparować i stosować taką troszeczkę regułę niedostępności. No też, żeby nie pokazać tej osobie, że jesteście na każde jej zawołanie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że nawet jeżeli momentami wam się, że tak powiem, nie chce, kolokwialnie, to tu jest powiedziane, żeby nie odpuszczać tego, co jest dla was istotne. Właśnie tak naprawdę kosztem, albo inaczej, nie angażować się w coś, co nie jest dla was istotne, a chcecie to zrobić dla kogoś, kosztem właśnie tego, co jest dla was istotne. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje i że wiecie, o co mi chodzi, bo mogłem zamotać. Tu jest powiedziane przede wszystkim, żeby nie lekceważyć i nie pozwalać komuś, żeby lekceważyła was. Zobaczcie, wy pokazujecie się jako król mieczy. I bardzo dobrze, bo tak jak wcześniej wspomniałem, jest on przedstawicielem trygonu powietrza, czyli właśnie waszego. I on jest takim dosyć srogim i zdystansowanym osobnikiem, który chłodno kalkuluje i w ogóle zanim cokolwiek zrobi, to tak naprawdę on potrzebuje chwili na zastanowienie się. I to jest bardzo dobre, bo jest tutaj jakaś mądrość w was. Więc wychodzi na to, że wy umiecie gdzieś umiejętnie, macie taką mądrość w korzystaniu ze swojej energii, zaangażowania, więc umiecie wybierać, bardzo dobrze na to wychodzi, ale też mi się wydaje, że jest tutaj pewnego rodzaju dystans do innych. Być może właśnie do tej osoby, która was ostatnio lekceważyła, z którą były problemy komunikacyjne, albo ogólnie rzecz biorąc, ja widzę wagi jako bardzo skupione w tym miesiącu na pracy, na rozwoju i przez to mogą się wydawać troszeczkę za bardzo takie niedostępne, ale po prostu to jest fokus, jesteście sfokusowani na czymś.
W radzie jest 4 kielichów i tu jest powiedziane, żeby kogoś poignorować, ale też z drugiej strony pamiętajcie, żeby dbać o swoje zdrowie psychiczne i takie mentalne, bo czasami jest tak, że nawet jeśli nasze ciało odpoczywa, bo powiedzmy leżymy na kanapie i oglądamy telewizor, to umysł nie odpoczywa, bo powiedzmy kotłują się myśli w międzyczasie i chodzi o to, żeby zdjąć z siebie odpowiedzialność i za coś się też nie winić, bo powiedzmy od na przykład jakiegoś czasu chcecie zrzucić dodatkowe kilogramy i ostatnio wam się to nie udaje i tutaj trzeba przestać siebie winić, zastanowić się, czy rzeczywiście chcecie to zgubić dla siebie, czy dla kogoś innego i ewentualnie poszukać innego sposobu, jak to zrobić. Zmienić dietę, wprowadzić ćwiczenia, czy cokolwiek. Czego nie robić, czego unikać i słuchajcie, to jest król kielichów, on bardzo dobrze wygląda tutaj w zestawieniu, tak w kontraście bardzo z królem mieczy, który jest z kolei, ten król mieczy, pokazany dosyć dziwnie, bo jako młodzieniec, ale słuchajcie, powiem tak, nie kierować się emocjami, nie zmięknąć pod czyimś naciskiem, dlatego że ktoś zrobi maślane oczy i tutaj powiedzmy wymaga specjalnego traktowania. Tu macie być jak żylety i rzeczywiście osobom, które grają na emocjach raczej nie dawać szans, ale to nie chodzi o to, żeby w ogóle wymazywać je ze swojego życia, tylko po prostu, żeby je uczyć, że to, że właśnie zrobią te maślane oczy, czy jeśli nagle będą zginać kark, to nie znaczy, że tutaj mają się wkupić w wasze łaski, pomimo tego, że coś nabroiły albo ostatnio były niedobre. Król kielichów też mówi, żeby słuchajcie, jak najmniej spożywać trunków w tym miesiącu i w ogóle używek, bo to nie będzie pozytywnie wpływało na waszą psychikę. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca i wejścia w nowy rok. A propos czytań rocznych, są już one na moim kanale, tutaj je gdzieś podlinkuję, ale w opisie pod filmem również je znajdziecie. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.